No i co? Fajnie ten Fenix 200. Tylko trzeba się go trochę nauczyć. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jaką drogę przeszedłem od absolutnie nigdy więcej Fenixa 200 do koniecznie muszę jeszcze spróbować Fenixa 200. Od premiery tego filmu minęło już tyle czasu, że nie będę Was zanudzał szczegółami technicznymi. W dużym skrócie to film kolorowy o ISO 200 produkowany w Anglii od grudnia 2023 roku. Więc w skali fotografii analogowej i zwyczajowego wieku, na przykład sprzętu, na którym pracujemy, to jeszcze nieopierzony podlotek. Ale jest jednym z bardzo niewielu filmów, szczególnie kolorowych, które powstały dopiero w ostatnich latach i chociażby to czyni go wyjątkowym. W dzień premiery jedna po drugiej oglądałem recenzje fotografów, którzy mieli do niego wczesny dostęp i raz po raz zaglądałem do sklepu. No i skończyło się na zamówieniu 3 rolek. Na początek, bo potem domówiłem jeszcze 2, ale o tym później. Ogólny konsensus był taki, że to film bardzo kontrastowy, ziarnisty i trochę nieprzewidywalny. Jednocześnie bardzo mocno odróżniający się od właściwie wszystkiego, co było dostępne na rynku. Wyglądało na to, że właściwie ma wszystko to, za co ja kocham fotografię analogową, ale takie podkręcone do maksimum. I jeszcze halacje. Wyglądał jakby zrobiony, żeby jak najmocniej odróżniać się od fotografii cyfrowej. Jak dla mnie, rewelacja. Dlatego zaraz zabrałem się za robienie zdjęć i dokładne testy. Opowiem o robieniu zdjęć na Harman Fenix 200, o różnych sposobach skanowania i co się z tego wszystkiego dowiedziałem. Pierwszą rolkę przeznaczyłem na wstępne testy. Nie wiedziałem jeszcze, czego się spodziewać po tym filmie, więc nie chciałem robić na nim od razu wielkiej sztuki albo zabierać go w podróż niepowtarzalną dookoła świata. Więc w pierwszej kolejności zrobiłem kilka zdjęć w okolicy, a potem zabrałem się za testy pod i nad ekspozycji. W pierwszej kolejności zrobiliśmy takie testy studyjne z pomocą Ewy, a potem wyszedłem w plener, żeby zrobić podobne testy jeszcze przy świetle naturalnym. No i na początek zamówiłem skany z labu. Tak wyglądała scena testowa w aparacie cyfrowym, a tak wyglądała na Fenixie. No, mówili prawdę o kontraście i ziarnie. Ziarno jest spore jak na film ISO 200, a światła i cienie prawie od razu zostają odcięte. Należy zaznaczyć, że nie miałem ze sobą porządnego światłomierza, więc mierzyłem przy pomocy apki w telefonie, sprawdzając co jakiś czas aparatem cyfrowym i według wskazań światłomierza wbudowanego w Nikonie F75, na którym robiłem te zdjęcia. Więc pomiar nie był super precyzyjny, ale daje nam to jakiś ogólny obraz, jak ten film wygląda. Ale nie zrażajmy się, przed nami jeszcze 4 rolki. Zobaczmy zdjęcia studyjne i plenerowe z poprawną ekspozycją. Niedoświetlone o 1 przysłonę, niedoświetlone o 2 przysłony. Teraz wracamy do zwykłej ekspozycji dla oczyszczenia palety. I prześwietlone o 1 przysłonę, prześwietlone o 2 przysłony i o 3. Już można wyciągnąć pierwsze wnioski. Zdjęcia prześwietlone o 1 przysłonę wciąż mają bardzo wysoki kontrast, ale moim zdaniem wyglądają sporo lepiej. Szalony wręcz wygląd tego filmu może być w jakimś stopniu spowodowany przez niecodzienną, fioletową bazę, z którą tradycyjne skanery niespecjalnie sobie dobrze radzą. Postanowiłem sprawdzić, czy i mój domowy Epson polegnie w starciu z Fenixem. Przy domowym skanowaniu producent zaleca włączenie wszelkiej automatyki i tak też zrobiłem. I o ile dalej jest to bardzo kontrastowy i ziarnisty film, to zdjęcia skanowane przeze mnie wyglądają już trochę lepiej. Jesteśmy na dobrej drodze. Należy oddać producentowi sprawiedliwość, bo to jest porządnie technicznie wykonany film. Można używać go w automatycznych aparatach i można uzyskać wprawdzie szalone, ale jednak powtarzalne wyniki. Widać, że jest zrobiony przez dużego producenta, a nie zwijany gdzieś w piwnicy przez studentów. Na wykresie wrażliwości spektralnej, czy jak to się tam nazywa, w każdym razie na tym wykresie, który pokazuje, jak dany film jest wrażliwy na różne kolory, ktoś dojrzał, że w zakresie podczerwieni jest na wykresie Fenixa taki mały pikutek, który może świadczyć o tym, że Fenix będzie wrażliwy na światło podczerwone. Dlatego zaraz zamontuję na aparacie filtr podczerwony i spróbuję zrobić zdjęcia roślinności, bo roślinność najprędzej pokaże właśnie wrażliwość na podczerwień. Zobaczymy, ile jest w tym prawdy. Najpierw zrobię zdjęcie zupełnie bez filtru, tylko wyczyszczę te pyłki. Światłomierz w aparacie
Pokazuje, że 1,9 to jest prawidłowe, więc będzie 1,9 i od tego będę liczył 5 przysłon. 1/2 sekundy. Zobaczmy. Nie wygląda, jakby ten film był wrażliwy na podczerwień. A nawet jeśli jest, to tak słabo, że filtr podczerwony przepuszcza wystarczająco zwykłego czerwonego światła, żeby naświetlić klatkę. Po wstępnych testach przyszła pora na sprawdzenie, jak Harman Fenix 200 sprawdzi się w prawdziwym życiu, a konkretniej jako film na wakacje. Wybraliśmy się z Januszem do słonecznego Dubrownika, w którym gra o tron wyskakuje na turystę zza każdego rogu. Kiepski wybór, jak na kogoś, kto nigdy nie oglądał Gry o Tron. Jestem całkiem zadowolony z kilku zdjęć, które udało mi się zrobić. Ze względu na wysoki kontrast filmu, najlepiej technicznie wyszły zdjęcia robione przy rozproszonym świetle, najlepiej w zachmurzony dzień. Film nie był w stanie poradzić sobie z oświetlonymi południowym słońcem skałami, ale przy łagodniejszym świetle daje całkiem przyjemny retro klimat. Bywało, że na niektórych zdjęciach musiałem trochę powalczyć z różowym zabarwieniem filmu, widocznym na przykład na kamiennych ścianach. W międzyczasie dowiedziałem się, że zdjęcia zrobione na Fenixie 200 mają zupełnie inny wygląd zeskanowane na bardzo popularnych w wielu labach skanerach Fuji Frontier, a zupełnie inny wygląd na równie popularnych skanerach Noritsu. Skany z Frontiera mają być o wiele bardziej kontrastowe, a te z Noritsu bardziej łagodne i stonowane. Potrzebowałem więcej próbek. Do sesji studyjnej na Harman Fenix 200 zaprosiłem Courtney. I mam tutaj bardzo dużo pięknych świateł, które mam nadzieję wystarczą, jeśli chodzi o moc, żeby poprawnie naświetlić ten film o ISO 200. Także spróbuję na początku z bardzo takim neutralnym, białym światłem, a potem przejdziemy do bardziej jakichś kolorowych i bardziej wymyślatych ustawień. Zdjęcia porównawcze zrobiłem na cyfrowym Nikonie D700. Rewelacyjny sprzęt mimo swojego wieku. A skany z tej sesji najpierw zamówiłem w labie, który skanuje na Frontierze, a potem w takim, który skanuje na Noritsu. Skany, które dostałem, zupełnie nie wyglądały jak te, których się spodziewałem. I Frontier, i Noritsu wyprodukowały zdjęcia o szalonym kontraście, pozbawione detali zarówno w cieniach, jak i światłach. Nie wierzyłem, że jest aż tak źle, więc oczywiście zabrałem się za skanowanie samemu, na moim wiernym Epsonie V550. Tym razem postanowiłem użyć programu Epson Scan zamiast mojego standardowego Silverfasta. I dobrze zrobiłem, bo jednak okazało się, że na tych zdjęciach są jakieś szczegóły. Zdecydowanie nie tyle, ile byłoby na porównywalnym Kodaku czy Fuji, ale na tych zdjęciach przynajmniej coś już widać. Na tej samej rolce zrobiłem też kilka zdjęć plenerowych. Dobrze naświetlone klatki, zrobione podczas pochmurnego dnia i skanowane Epsonem, wyglądają nawet jak normalny film. No i kiedy już miałem zabierać się do wyciągania wniosków i nagrywania odcinka, Harman wypuścił wersję 120, która z założenia miała rozwiązać wiele bolączek tej wersji małoobrazkowej, no bo film 120 ma większą rozdzielczość, bo cały negatyw jest sporo większy i w związku z tym ziarno będzie też relatywnie mniejsze i zdjęcia będą ostrzejsze w efekcie. Nie miałem wyboru, musiałem zrobić więcej testów. Postanowiłem zacząć od zrewolucjonizowania krajobrazu fotografii tym zdjęciem ściany. Dzień był pochmurny, tak jak dzisiaj, a ta ściana idealnie nadawała się na testy rozdzielczości, rozpiętości tonalnej i kolorów. Przepowiednie się sprawdziły. Fenix w formacie 120 jest ostrzejszy, ma mniejsze zauważalne ziarno i wygląda całkiem przyjemnie. Potwierdziły się też moje wcześniejsze wnioski, że zdecydowanie lepiej wygląda prześwietlony o jedną przysłonę. Dowiedziałem się też o jeszcze jednej metodzie skanowania, która miała zapewnić jeszcze łagodniejsze efekty. Legenda głosiła, że Fenix skanowany tą metodą miał wyglądać prawie jak normalny film. Część zdjęć z tej rolki zeskanowałem więc jako pozytyw i zrobiłem konwersję w Lightroomie. Nawet pierwsza próba bez Negative Lab Pro, tylko z najprostszą inwersją w Lightroomie,
pozwoliła mi na uzyskanie bardziej stonowanych rezultatów o w miarę naturalnej kolorystyce. Ewidentnie tradycyjne skanery nie były przygotowane na nadejście Fenixa. Zdecydowanie polecam tą metodę, jeśli ktoś chce uzyskać mniej szalone rezultaty. Oczywiście to wciąż będzie kontrastowy i nasycony film, ale nie aż tak kontrastowy i bez tej pomarańczowej dominanty. To samo zdjęcie skonwertowane w Negative Lab Pro z w większości standardowymi ustawieniami było jeszcze łagodniejsze. Wniosek: Harman Fenix 200 może wyglądać w miarę normalnie, jeśli zeskanujemy go jako pozytyw i inwersji dokonamy w Lightroomie, NLP albo innym programie do obrabiania RAW-ów. Takie rozwiązanie ma jednak dwie wady. Pierwsza, oczywiście musimy mieć program do obrabiania RAW-ów, a druga, każdy tak zeskanowany plik DNG ma kilkaset megabajtów. W przypadku tej rolki zastosowałem wszystkie dotychczasowe nauki. Przeeksponowałem o jedną przysłonę i skanowałem zdjęcia jako pozytyw do RAW-ów z konwersją w Lightroomie. Akurat tutaj przy użyciu Negative Lab Pro. No i co? Fajny ten Fenix, normalnie da się na nim robić zdjęcia, tylko trzeba wiedzieć, jak go używać. Podążając za opinią wielu ludzi, można by powiedzieć, że Harman Fenix 200 to film eksperymentalny, czyli taki, który kupuje się raz na spróbowanie i nigdy więcej się już do niego nie wraca. Ale ja muszę przyznać, że ten film bardzo mnie zainspirował. Nie tylko tym, że jest jednym z bardzo niewielu nowych, kolorowych filmów na rynku, ale też tym, że swoją dziwnością stawia wyzwanie. Zainspirował mnie, żeby znaleźć sposób, jak kreatywnie wykorzystać tą jego charakterystykę, jak obejść jego ograniczenia i znaleźć taki scenariusz, w którym Harman Fenix 200 dobrze się sprawdzi. I żeby nauczyć się go jak nowego narzędzia w arsenale. Na pewno kupię jeszcze więcej rolek Fenixa 200 właśnie po to, żeby nauczyć się, jak on działa i zrobić takie zdjęcia, które w pełni wykorzystają jego potencjał i kreatywnie obejdą jego wady. Mimo pomarańczowej barwy, ten film na pewno nie jest jak pomidorówka i nie każdy go polubi. A wy co o nim myślicie? Napiszcie w komentarzach, a ja idę wymyślać sesję zdjęciową specjalnie pod Fenixa.